Mamy nowy rok, no to nowy ja. No to nowy rok, stary ja. To jest fajna, przyjemna robota, więc fajnie. Odpocznę sobie trochę dorabiając progi i się robi znowu tydzień roboty. Czy naładowane są bateryjki? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ale bliżej końca niż dalej początku. Spasowanie pierogów. Do spawania chcę go tutaj ładnie ustawić. Dobra, ten prożek w ogóle musiałem naciąć, bo delikatnie za mocno mi wychodził i tutaj po prostu na łączeniu tu mi prężył. Zrobił się z takiego banana, ale to jest szybka robota, nacięcie. Najgorsze jest to, że on miał drzwi naprawiane. Zresztą te drzwi tak trzeba będzie pewnie zrobić od nowa, całe doły, bo one są już zgnite tak jak progi. Ale to już będziemy się martwić w przyszłości. Na razie trzeba po prostu skończyć ten projekt, żeby był jezdny. A drzwi to wiadomo jest element, który można nareperować w każdej chwili i nie wpływa na prowadzenie auta. No, będziemy zaraz spawać. A właśnie, ale to właśnie drzwi są. Tu była wstawka i tu drzwi płyną, a z tamtej strony drzwi w ogóle były całe domy dorabiane i to dorabiane były przez kogoś ręcznie, więc w ogóle nie trzymają żadnego kształtu. Tak samo tutaj, jak była ta wstawka wstawiana wcześniej, to jest tutaj błotnik wciągnięty. No drzwi też są napuchnięte. No ale dobra, jakoś tam znajdziemy złoty środek i to wypośrodkujemy. Także w sumie co, 6. część. I będziemy dalej robić blachę. Panie Andrzeju, teraz to pan już przegiął. Ja się nie zajmuję komarkami, ogarami. Zgadza się, proszę pana, no ale co ja mam zrobić? Nie wie pan, jak mam ten element Tak to jest właśnie, jak się wszystko robi ręcznie i samemu przy takich autach, że robota trwa i trwa i trwa i trwa. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Dobra, ale teraz może będzie już gitarson. Wchodzi na strzała wchodzi. Prożek wchodzi na strzała. Tak więc możemy brać szczotę drucianą. O! I zaraz tu wyczyścimy wszystko do podmalowania. Także jeszcze parę godzin w porywach do parunastu. Nie no, parę godzin jeszcze. I będziemy mogli wrócić do spawania nadkoli. Tak, do spawania nadkoli, szlifowania i wyklepywania. I tak to jest właśnie. Zabieramy się za nadkole. Mijają 2 tygodnie. I nadkole jeszcze nie skończone. Zaraz wyklepiemy. Na pewno już nie wyklepisz, takiego błotnika już nie dostanę. Dobrze. Dobrze, ale robota idzie do przodu. Dobra, progi mam zamalowane grubo powłokowym epoksydem. Właśnie sobie nadziurkowałem. Mam też nadziurkowaną tutaj podłogę, bo będziemy tutaj tą część sobie łapać od góry. Tak samo zamalowałem konkretnie fest próg. Oczyszczone, wszystko podmalowane epoksydem. No i teraz montujemy i powoli będziemy
sobie przez dziurki podczyszczać epoksyd, zdrapywać. No i będziemy spawać, a później na końcu wiadomo zalejemy sobie woskiem. Tutaj porobiłem sobie dwie takie wybitki, które później nawiercimy i to będzie spust wody z progu. No i też tędy się dostaniemy, żeby porządnie zasikać wszystko jeszcze po spawaniu woskami. I mam progi załapane tak jak powinny być. I teraz tutaj przez otworki widzę miejsca łączeń z jednej jak i z drugiej strony. I teraz wezmę sobie markera, zaznaczę sobie przez otworki czerwonym markerem miejsca łączenia, ściągnę progi, żeby podszlifować sobie te miejsca, żeby później mi się ten tutaj epoksyd w miejscu zapunktowania nie opalał i żeby ładną mieć spoinę, ładne połączenie, konkretny przetop, żeby nie było zanieczyszczenia w spawie. Dobra, zaczynamy spawać próg z drugiej strony. Czyli tak, potrzebujemy sobie do tego dwa podnośniki plus deseczkę, dlatego że będę chciał dociskać sobie ten próg do podłogi i od góry wtedy podklepać sobie młoteczkiem te miejsca, żeby idealnie im to dolegało. I teraz tak, widzę, że odpuściłem pas, którym sobie ściągałem dwa progi i lekko mi uciekło. Tutaj widzę, że jeden wkręcik mi nie przytrzymał tej podłogi, lekko mi uciekła tutaj przez taki otworek też od wkręta, którym sobie sprawdzałem, czy mam dobrze ustawiony. Także jeszcze raz muszę sobie ścisnąć pasem delikatnie tutaj. Złapię sobie jeszcze jednym wkrętem, blachowkręcik z wiertełkiem. Idealna rzecz do tego, żeby sobie przyłapać właśnie próg w miejscu, w którym powinien być, żeby nam w trakcie spawania po prostu nie przesunął się. Ja już mam go tutaj fajnie spasowanego z drzwiami. Także tak, zaczepiam jeszcze raz pas i jedziemy. Jak zwykle pierdolnik, 1500 rzeczy na raz. To dobrze jest. No ale tak to jest w takiej robocie. Z powrotem mi wskoczył. Jest. Wszystko się zgrywa i pokrywa. Ok. Pozycja jest ok. I teraz tak, podłożymy sobie drzewienko. I teraz tak. Dociskam sobie drewienko do progu. Tym samym próg dociskam do podłogi. Nawet mi się troszkę samochód unosi. No i bardzo dobrze, bo jest duży ciężar. Teraz biorę sobie młotunio. Teraz sobie, mając drewienko pod spodem, mogę doklepać. Doklepuję sobie te miejsca, żeby mi lepiej przylegało. Teraz sobie podczyścimy szczotką drucianą to miejsce. Ale gdzie jest meinen Stottken? Meine Kollegen! Liebe Freunde, Meine Kollegen eine Stottken machen, bitten, sehen. gegeben haben. Szczoteczka już mi się powoli deaktywuje. No i dobra. Bzyk. Podczyścimy sobie to miejsca. Zabezpieczymy sobie starą koszuleczką, bluzą kable. No jak tam na taką bawełnę upadnie iskierka, to przepali lekko nam, bawełnę przypali, ale nam nie spali kabelka. Bo takie w izolacji kabelku i izolacjowej, kabelkowej dziurka to nie zbyt wskazana jest. Ale człowieku ci odjebało z rana. To jest. Cyk. Elegancki pierwszy szczepniak. Musimy chwilę odczekać, bo jak się przypala delikatnie fakt, to te toksyczne opary też nie dobre są dla spawu. Wtedy ten spaw jest po prostu zanieczyszczony tym, co wypala się z farby.
No, ale tak to wygląda. Tak będziemy robić cały próg. Ale ciągnie już wodę po podłodze. No i dobra, tak to mniej więcej wygląda. Pocykane i resztą będziemy się bawić i martwić jutro. Tu mi się wgiął od naprężenia, ale to jutro natniemy i wyciągniemy. No i tu jest to właśnie, co mówiłem z drzwiami z tej strony, że one są dorobione, wstawione od tej wysokości i nie są najrówniejsze, więc mamy próg równo zrobiony, ale drzwi są lekko sfalowane, no ale robimy nie próg pod drzwi, bo drzwi albo będziemy naprawiać, albo je się wymieni po prostu na drzwi w dobrym stanie i dzięki czemu po prostu jakbyśmy je zrobili teraz pod próg, to później by dobre drzwi nie pasowały, bo tu właśnie się szczelinka schodzi i drzwi są lekko bardziej do wewnątrz. No ale tak jak widać, tu wyciągnąłem, pospawane i zająłem się przodami. Ale oczywiście wymyśliłem sobie dodatkową robotę. Znaczy nie, no trzeba było to zrobić i tak i tak. No ale się spuszczam nad tym jak zwykle. Czyli tu mamy połączony słupek A już z progiem, ze wszystkim, ze wzmocnieniami, Volvo z Merolem, ale jeszcze sobie wykombinowywuję taką estetyczną tutaj zaślepkę na to, żeby to było ładnie zamknięte. No tak, zamiast stawić sobie prosty kawał blachy, ale dobra, już tutaj sobie zaklepię, tu sobie przyteguję, tu sobie przyteguję, ponawiercamy dziurki, przygrzejemy, pyk, pyk, pyk i będzie fajnie. A zaraz sobie wszystko tutaj musimy podmalować epoksydem. Tak jest. Zimno! Zimno na tej podłodze. Mróz jak mróz jak pik, pik. No, na zewnątrz minus 15, a w środku 12. Oj, tak, więc na dzisiaj sobie już kończę i tak jest 18 godzina zaraz. Jutro podmalujemy, wstawimy, ale żeby właśnie nie kończyć, że nie podmalowałem, nie wstawiłem, to żeby nie kończyć nieskończoną robotą, tu sobie przymierzyłem tą końcóweczkę. A temperatura taka, bo oczywiście jest brama, której nie ma kiedy skończyć. Boże, jak ja kiedyś zarobię jakieś większe pieniądze, to sobie pierwsze co wymienię, to sobie wymienię tą I się wychładza wszystko szybko. Ale tak, tu mamy tą końcówkę, którą tutaj będę chciał oryginalną wstawić. Także sobie przynajmniej to spasowałem. I myślę, że będzie wszystko tu zamen do kupen bardzo sympatyczne. Bardzo sympatycznie wyglądać. Także tak. Szapoba. Powiem wam tak. Jest 11 dzień tego roku. Mróz nie odpuszcza. Na zewnątrz minus 15. W środku grzeje. Ale jest raptem 10 stopni. Leżę na betonie. Stawy wszystkie. Wszystkie stawy szarpią tak, że nie mogę wyprostować się ani zgiąć ręki. Jeszcze parę spawów. Kończymy z tymi progami. Raptem 11 dni dłużej niż zakładałem. Ale tak jest bardzo często. Znaczenia. Dużo znaczenia. No, mróz na szczęście odpuścił, ale też powiedziałem sobie, że na ten sezon, czyli na rok 2024, na rozpoczęcie sezonu, czyli na maj-czerwiec, zumbiuczek będzie jeżdżący, mobilny, pomalowany. Tak więc nie ma opierdzielania się i musimy się zabrać też za biukozaura. Także temperatura nas nie rozpieszcza. Mamy ile? 5 stopni.
ale jak sobie napalimy, to jak nie będzie mrozów, mam nadzieję, oby nie było już takich mrozów minus 15, to ogarniemy sobie. The next day. No tak, miało być pięknie, a jest jak zawsze. Jezus. Oj, drzewo się już kończy. Dobra. Zaraz se tu szlifniemy. Spawy, ale też jest misja zrobić porządek i zabrać się za zumbiukozaura. Za dinozaura, zumbiukozaura. Misja jest taka, żeby odpalić silnik, złożyć w przód, bo układ napędowy mamy złożony, hamulce mamy zrobione i teraz musimy odpalić sobie silniczek, złożyć przód z chłodnicą, no i zobaczyć jak to jeździ. I teraz tak, jeszcze mamy tutaj parę problemów napotkanych. W momencie, kiedy założyłem karoserię i zacząłem bawić się zawieszeniem, widzę, że jednak już z karoserią to się znowu trochę inaczej zachowuje. Jednak ten kolektor, który tutaj mamy za blisko jest elementów zawieszenia. Natomiast kolektor z tej strony mamy bardzo blisko przekładni kierowniczej. Tak więc ten kolektor, bo przełożyliśmy kolektor z prawej na lewą, czyli to jest prawy kolektor, czyli ten kolektor z powrotem założymy na prawą stronę i on będzie już cacy. Natomiast tutaj wykonamy sobie kolektor customowy. Taka jest koncepcja. No i co, muszę sobie tutaj przygotować miejsce do pracy. Także ściągnę tutaj te obudowy. Właśnie co to jest? To jest chwyt powietrza tutaj z kratek. Tak mi się wydaje. Zaraz to otworzymy, się dowiemy co to jest, bo nagrzewnicę mamy tutaj. Także tu jest po prostu taki większy chwyt powietrza, a z tamtej strony zobaczymy co jest. Także tak, robimy wiadomo wolwinkę, ale już musimy też parę godzin dziennie poświęcać tutaj. Także trzeba się zmobilizować bardziej do roboty w tym roku. No i oczywiście Szewidocz, który stoi i czeka. Stoi i cierpliwie czeka. Dobra, muszę sobie jakiś plan działania tutaj ułożyć. Czyli tak, musimy sobie na pewno porządnie ustawić karoserię na ramię i przykręcić karoserię do ramy. Po czym przykręcimy sobie układ kierowniczy, kolumnę kierowniczą tutaj z przekładnią ślimakową, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że tu nam wszystko będzie pasowało. A czemu przełożyłem kolektory? To już tłumaczyłem na filmie z montażu tego silnika, z przeróbki ramy pod ten silnik, z przeróbką tutaj całości tego, żeby to było na tej torque tubie z oryginalną skrzynią biegów. Przełożyliśmy kolektory, ponieważ z tej strony raz, że mamy tą przekładnię, dwa, że mamy oryginalny biukowski rozrusznik i po prostu, żeby nie kolidował kolektor z rozrusznikiem, idealnie nam z prawej strony przeszedł kolektor na lewą stronę i omijał rozrusznik, no ale tak jak widzimy, tam wtedy przylega za bardzo do zawieszenia, więc musimy z powrotem ten kolektor dać na tą stronę oryginalną. Powinno być ok, zaraz przymierzymy. A tutaj sobie urzeźbimy kolektor własnoręcznie. To tu jeszcze się muszę dostać do jednej śrubeczki. No i dobra, jak to zrobimy, to będziemy musieli zamówić trochę części. Na razie spróbujemy go uruchomić, bo silniczek działał, ale to działało parę lat temu. Dobra, mamy kolektorem. Kolektor jest widać prosty, więc uspawać sobie takie coś to nie będzie żaden problem. Nie będzie żaden problem. A ten kolektor z tej strony. O Jezu, ile miejsca. No dobrze. Do próby odpalania musimy mieć kolektor. Na razie sobie jeszcze spróbujemy tą budę tutaj poprzesuwać i przykręcić do ramy. Żeby mieć już ją w 100% umieszczoną, wtedy kolumnę sobie elegancko zamocujemy i będziemy sobie rzeźbili kolektorek. Furanerkę sobie lekko uniosłem, ustawiłem na tutaj drzewienkach
I ogólnie, tak jak patrzę, to nie jest źle. Znaczy buda jest przesunięta do tyłu na ramię o jakieś 1,5 cm. 2, o 1,5 bardziej. Czyli musimy dać całą karoserię. Całą karoserię musimy dać. Jest trochę zabrudzony. Całą karoserię musimy dać do przodu. Teraz trzeba rozkminić, jak to zrobimy. Zaraz się coś wymyśli. No nie wiem, czemu jej nie dokręciłem, jak miałem ją na podnośniku. Z jakiegoś powodu jej nie dokręcałem. Już nie pamiętam z jakiego. No później wjechałem Mercazon. A teraz to się w ogóle podnośnik schrzanił. Dobra, no nieważne. Musimy ją teraz spróbować przesunąć do przodu. Dobra, całe życie Redneck Science. Plan jest taki, zaczepiam sobie pas do karoserii, zaczepię sobie pas do antresoli, do nóg od antresoli z jednej strony, jak i z drugiej strony. Mam 2 pasy, czyli sobie z 2 stron z przodu zaczepię, z 2 stron sobie z przodu zaczepię. Oj, całe życie jakieś idiotyczne pomysły masz, człowieku. Z jednej strony, z drugiej będziemy zaraz próbowali naciągnąć, bo mamy budę położoną na gumowych poduszkach, więc teoretycznie powinno nam się udać poruszyć karoserię na poduszkach, a później unosząc sobie lewarkiem w każdą stronę będziemy mogli te poduszki, które nam się przesuną, z powrotem wsunąć. Wtedy tak to właśnie stylem hot-rodowym, stylem na wariata. Tak jakby poszło. Pół centymetra poszło. Jakbyśmy sobie delikatnie podnośniczkiem unieśli za próg. Normalnie idzie. Dobra, poszło. Poszło. Troszkę poszło. Teraz tutaj obczajmy. Ło, człowieku. Jest idealnie. Tu jest idealnie. Tu też wychodzi na to, że jest idealnie. No dobra, to jedną stronę mamy. Zaraz sobie tutaj wkręcimy śrubki i zaraz będziemy takim samym sposobem naciągać drugą stronę. Powinniśmy fajnie ustawić karoserię na ramię, ją dokręcić. Oj, także tak. Bo taka robota to są non-stop jakieś patenty, trzeba rozkminiać, szczególnie jak się samemu robi, to już w ogóle. Ale jest satysfakcja. Dobra, zaraz sobie sprawdzimy, jak to wygląda z tej strony. Nie dużo lepiej, ale lepiej. Też będziemy musieli lekko unieść, żeby zluzować gumki. I z tej strony jest chyba dużo lepiej, w sensie już z tej strony jest ok. Z tej strony jest ok. One praktycznie leżą nam na przestrzał. Tu jest perfekcyjnie na strzał. No i dobra. Jeśli operacja zakończona sukcesem, podokręcać. O, szukałem jej wszędzie wczoraj. Podokręcać i zaraz będziemy dokręcali układ kierowniczy. Założymy sobie cały układ kierowniczy, żeby mieć go już w 100% w oryginalnej pozycji, tak jak w pozycji jak ma być, żeby po prostu wiedzieć później, jak tu rzeźbić z kolektorem. Czy się okaże, że będzie kolektor pasował, jak założymy, przykręcimy układ kierowniczy. Dobra, druga strona. No, teraz musi sobie człowiek przypomnieć po tylu latach,
jak to było założone. Mam te cynksy do zamocowania kolumny. Kolumna jest w ogóle regulowana góra-dół, także fajnie będzie mogli sobie podregulować tutaj pod te krzesełka aluminiowe. Już sobie patrzyłem w necie na rysunki od wybieraka skrzyni biegów, cięgiełka, już tam mam nawet wygrzebane. Podłączymy sobie kolumnę kierowniczą i podepniemy sobie skrzynię, żeby móc wrzucić sobie na luz, zanim będziemy odpalać. Bo nie pamiętam, ale na luzie chyba jest. Przecież ja go przepychałem, to musi być na luzie. No tak. Tak? No tak. Czy nie? Zobaczymy. Dobra, metodą dedukcji i redukcji, skoro tamte dzinksy są od kolumny w środku w aucie, czyli te muszą być tutaj od przekładni ślimakowej. Sądząc też po stanie, w jakim są, będziemy musieli je podczyścić i podmalować, ale na razie sobie tutaj zweryfikujmy, bo one gdzieś muszą być, wydaje mi się, tu. Będzie pasować rozstawem. Rozstawem będzie pasować. Dobrze. Dobrze. Coraz bliżej końca. Co ja będę robił, jak wszystko pokończę? No i to ogólnie strasznie wyglądało na początku, że będzie mało miejsca, ale po założeniu kolumny, po zamocowaniu jej w odpowiedniej pozycji tutaj w środku, w kabinie, wychodzi na to, że mamy tutaj całkiem sporo miejsca, także kolektory schodzą w dół, więc będzie elegancko. Powiem Wam, że brakowało mi odmiany lekkiej, także bardzo się cieszę, że przypomniało mi się, że przecież trzeba biłkę zrobić, bo od razu jakoś przyjemniej przychodzi się do roboty. Zaraz sobie grzebniemy, dzisiaj delikatnie odwrotnie, dzisiaj zaczniemy sobie grzebać przy Volvo, a dzień skończymy grzebiąc przy Zumbiuku i będzie super elegancko. Dobra, tam mamy szlifięte, przygotowane. Teraz musimy sobie dorobić mocowania błotnika. Oryginalne mocowanie błotnika ja później lekko zagięłem. Oryginalne mocowanie błotnika było takie, że błotnik na dole był mocowany do słupka A, natomiast my ten słupek A połączyliśmy volvowski z mercedesowskim, czyli on jest teraz dużo grubszy, więc musimy przeprojektować troszkę mocowanie. Wykonamy też solidniejsze mocowanie. Tu już mam dogiętą blaszkę z półtorówki i po prostu zaraz sobie to tutaj w tym miejscu wstawię. Natomiast w słupku na dole wstawimy sobie gwint, którym później będziemy przekręcać dół tego błotnika do słupka. Gdzie jest prąd? Gdzie jest prąd? Dobrze, to wstawimy tu. Nie wiem, czy widać. Gdzie jest prąd? Gdzie jest prąd? Gdzie jest prąd? No i cześć.